czajnikowy.pl. Bardzo dużo mówi się o tym, jak to AeroPress jest bardzo uniwersalnym urządzeniem. Czy można zaparzyć kawę szybciej, krócej, dynamiczniej, mniej dynamicznie, statycznie. Tak naprawdę chcemy dzisiaj sprawdzić takie techniki, które są nieoczywistym sposobem wykorzystania właśnie tego sprzętu. Chcemy przetestować te takie lifehackowe, dziwne metody, które często znajdziecie jako cudowne rozwiązania na forach kawowych. Chcemy sprawdzić przede wszystkim, czy da się zaparzyć kawę tym sposobem poprawnie i czy rzeczywiście ma to jakieś uzasadnienie, czy warto stosować takie techniki. Pierwszą techniką, którą musimy się dzisiaj zająć z racji tego, że jest super gorąco, gdzieś koło godziny 12 my jesteśmy ubrani na czarno, czyli cold brew w 2 minuty w AeroPressie. Czy jest to możliwe? Taki przepis mogliście znaleźć na kanale European Coffee Trip. Tam powiedziano nam, że wystarczy bardzo drobno zmielić kawę, zalać zimną wodą i w 2 minuty możemy mieć napar, który przypomina cold brew i jest to po prostu jakościowe rozwiązanie. Ja chciałbym to sprawdzić ze względu na to, że raczej w to wątpię. Zazwyczaj w cold brew tym, co jest najbardziej istotne, to właśnie wydłużenie tego czasu, żeby dać szansę rozpuścić się tym składnikom w wodzie. Jeżeli mamy czas 2-minutowy, to nie tylko rezygnujemy z właśnie tego długiego czasu, ale przede wszystkim też z niższej temperatury, ponieważ jest to cold brew. Co będzie super ważne, to zmielenie tej kawy jak najdrobniej, czyli zmniejszenie tych drobinek do tego stopnia, żeby zwiększyć powierzchnię kontaktu z wodą. Przyniesie nam to troszeczkę szybszą ekstrakcję. Cały proces będzie przebiegał również w taki sposób, że będę bardzo dynamicznie mieszał wszystko. Bardzo ważne jest, żeby jeszcze dodatkowy czynnik tutaj wprowadzić, który będzie jeszcze spowodował intensywniejsze rozpuszczanie tych substancji, bo mamy na to tylko 2 minuty. Powinniśmy wykorzystać troszeczkę więcej kawy, zastosować ten tak zwany overdosing, czyli zamiast takiego standardowego 17 gramów na 220 gramów wody, jak to stosuje się w AeroPressie, co już jest pewnego rodzaju nadwyżką w stosunku do metod przelewowych, gdzie stosuje się tą wartość 6/100. Zastosujemy tutaj 17 gramów, ale wykorzystamy zaledwie 100 gramów wody, a następnie wszystko rozcieńczymy sobie wodą. Oczywiście jest to woda filtrowana, odpowiednia taka, żeby przygotować idealny napar, żeby tutaj nie mieć jakichś takich szorstkości, cierpkości na jęzorze. Miało być cold brew, miało być odprężająco, a przez to, że na samym początku musiałem przez dobre kilka minut na bardzo drobno zmielić kawę, co już spowodowało, że się mocno zgrzałem, a potem jeszcze naprężyć muskuły, żeby przecisnąć to wszystko przez filtr. I powiem Wam szczerze, że czuję się, lepiej mi było zanim zabrałem się za parzenie tej kawy, czy przygotowywanie tego cold brew, ale nie znęcajmy się jeszcze, bo nie wiemy, jak to smakuje. Musimy to rozcieńczyć. Sama idea jest taka, żeby zrobić koncentrat, który dopiero będziemy rozcieńczać. Ja postanowiłem nie nalewać z góry jakiejś konkretnej ilości, tylko rozegrać to na smak. Bo może da się tutaj zrobić coś fajnego, tylko trzeba znaleźć złotą proporcję dla tej konkretnej kawy. Jak wiecie pewnie, stopień wypalenia kawy będzie tutaj dyktował, jak szybko ta kawa rozpuszcza swoje substancje właśnie w wodzie, więc jeżeli na przykład w tym filmie, który oglądałem, którym się inspirowałem, użyli troszkę ciemniejsze kawy, zastosowanie tej samej proporcji wody może być nieskuteczne. Dolewamy, nie gadamy. Pora spróbować, zobaczyć, czy dolewamy więcej, czy nie. A jeszcze Wam powiem na samym początku, że użyłem Kenny. Zależało mi na wyciągnięciu właśnie bardzo intensywnej, soczystej kwasowości, która w takie gorące dni powinna być idealna do tego, żeby właśnie chłodną kawę wypić.
A smakuje to troszeczkę, ok, mamy kwasowość, ale jest taka troszeczkę cierpka. W aftertaście pojawia się sporo takich nut czekoladowo-tiramisu. Pytanie jest jedno, ponieważ wiemy, że w jakiś sposób to dobrze smakuje, jeżeli zastosujemy oczywiście dobrej jakości kawy. Pytanie jest jedno, czy jest to satysfakcjonujące. I powiem Wam, że jest nieźle. Myślałem, że to będzie jakaś ściema totalna, że nie ma w ogóle co sięgać po taką metodę, że cold brew 2 minuty to jest jakaś głupota wręcz. A powiem Wam szczerze, lepiej by było zostawić to na dłużej. Mam wrażenie, że zbudowalibyśmy większe body, że byłaby bardziej taka cielista, że byłaby słodsza i troszeczkę soczysta, kwasowość nie wchodząca w takie cierpkości by się uwydatniła. Natomiast nie mam się do czego przyczepić za bardzo. Jeżeli by wlać to na kostki lodu, to w ogóle mielibyśmy perfekcyjny napar. I jest naprawdę bardzo fajnie. Więc jeżeli byście chcieli w gorący dzień wykorzystać tą metodę do przyrządzenia czegoś à la cold brew, tak na szybko, bo mielibyście po prostu ochotę na to, żeby wypić je w tym momencie, liczcie się z tym, że będzie Was kosztowało to sporo wysiłku, jeżeli nie macie młynka automatycznego, tylko ręczny, ale jest to w miarę satysfakcjonujący efekt, więc Aeropress i cold brew w 2 minuty, ten eksperyment uważam za zaliczony na korzyść właśnie cold brew w 2 minuty z Aeropressu. Zapraszam Was w takim razie do eksperymentów. Mam nadzieję, że kolejne odcinki o eksperymentatorskich metodach z Aeropressu również będą dla Was interesujące. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia na czajnikowy.pl.